Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj przed Wami jeden z najnowszych zestawów od Kady, prom kosmiczny Discovery, zaprojektowany przez Michała Skorupkę. Jak do tej pory wszystkie zestawy Michała, które przeszły przez moje ręce, były świetne. Mam nadzieję, że tutaj będzie tak samo. Na stronie Kady możemy ten zestaw kupić za $80, w polskiej dystrybucji na humbi.pl kosztuje on w okolicach 300 zł. Ja ten zestaw do recenzji dostałem od Kada Polska. Pod filmem macie link do ich konta na Instagramie, na którym będziecie mogli śledzić m.in. informacje o nowościach czy o kodach promocyjnych na zestawy od Kady. Prom Discovery składa się z 1827 elementów. Z tyłu pudełka możemy zobaczyć, że również będzie tutaj teleskop Hubble'a. Na dole są zdjęcia prawdziwego promu, jak również prawdziwego teleskopu. W środku znajdziemy 23 woreczki z klockami, dodatkowo osobno zapakowaną szybkę oraz tabliczkę informacyjną. Prezentuje się bardzo dobrze, nadruk jest bardzo dobrej jakości. Nie znajdziemy tutaj żadnych naklejek, są tylko i wyłącznie nadruki. Jak widzicie, wszystkie nadruki prezentują się naprawdę bardzo dobrze. Bardzo podobają mi się te złote elementy. Zajrzyjmy do instrukcji. Kilka słów od Michała. Mamy wprowadzenie. No i to dosyć obszerne. Jak widzicie, w zestawie będą też podstawki. I skończyłem pierwszy etap budowy. I mimo, że budujemy praktycznie tylko z klocków klasycznych, to ten proces budowy jest interesujący. Głównie za sprawą technik budowania, za pomocą których uzyskujemy tutaj te wszystkie skosy. Jest już też częściowo zbudowana funkcja wysuwania podwozia. Jak widzicie, jest ona oparta na amortyzatorach. Jakość i spasowanie wszystkich elementów jest porównywalna z tymi od Lego, poza jednym wyjątkiem. I mam na myśli tutaj te elementy 2×2. Jak możecie zauważyć, te odstępy między tymi elementami nie są idealne. Tutaj ten odstęp jest większy, tutaj praktycznie go nie ma. Na szczęście jest to tylko jak na razie na elementach, które będą wewnątrz. Jeśli chodzi o te zewnętrzne, to tutaj tego problemu nie widzę. Jeśli chodzi o odcienie białych elementów, to są niewielkie różnice, nie aż tak duże jak to było w przypadku Concorda od Lego. I jak na razie nie rzuca się to jakoś tak bardzo mocno w oczy. A tak prezentuje się konstrukcja od spodu. I mamy już gotową całą funkcję otwierania podwozia. Jak widzicie, tutaj w tej rynnie przez całą długość promu idzie ta podłużna konstrukcja, która będzie nam popychać amortyzatory. I działa to w ten sposób. W drugą stronę już ta funkcja nie działa. Musimy odciągnąć ten element i już ręcznie pochować wszystkie koła. I Discovery jest już gotowy. Proces budowy był bardzo przejrzysty, ciekawy, do czego zresztą już Michał nas przyzwyczaił w swoich projektach.
Ogólnie kupując jakikolwiek zestaw zaprojektowany przez Michała, możemy być pewni, że będzie to bardzo dobry set i pod względem konstrukcyjnym, i pod względem wizualnym, jak również z dużą dbałością o szczegóły i jak najlepsze odwzorowanie. No i tak też jest tutaj w tym przypadku. Lego parę lat temu, w 2021 roku, też wypuściło zestaw z promem Discovery. Trochę większy, bo jest dłuższy o jakieś 10 cm. Nie miałem okazji go składać, ale na zdjęciach widzę, że też bardzo dobrze się prezentuje. Byłem ciekawy, jak tam konstrukcyjnie on jest rozwiązany, więc sobie odpaliłem instrukcję na stronie Lego. I jest sporo podobieństw, jeśli chodzi o rozwiązania konstrukcyjne, między innymi kwestia wysuwania podwozia, ale jest też identyczne rozwiązanie mocowania tych bocznych skosów. Jeśli chodzi o jakość, to Kada ma tutaj jeszcze małe rzeczy do poprawy. W przypadku umieszczenia kilku elementów w jednej linii następuje lekkie naprężenie i tak jak widzicie, robi się minimalny banan. To powinno wyglądać w ten sposób, a po jednej i po drugiej stronie trochę nam się tutaj to wszystko rozchodzi. To samo ma miejsce na panelach w bateriach słonecznych. Jak widzicie, też jest lekki banan. Na pewno na plus jest to, że nie ma jakichś bardzo dużych różnic w odcieniach białych klocków. Na plus jest też to, że nie mamy tutaj naklejek, mamy same nadruki i wszystkie nadruki jednokolorowe wyglądają idealnie. Na wielokolorowych mamy minimalne przesunięcia, tak jak tutaj na przykład na literce N. No i ostatnia kwestia jakościowa to, że ten szary element od niektórych tych czarnych, okrągłych płytek odpadał. W sumie od jednej wystarczyło ją podmienić, bo na szczęście mamy tutaj w rzędzie dwie, ale to też miało tutaj miejsce. Ale poza tymi niewielkimi niedociągnięciami zestaw jako całość jest bardzo udany, stosunek jakości do ceny bardzo dobry. Trzeba pamiętać, że ten zestaw kosztuje tylko 300 zł, a jest na licencji, posiada same nadruki i składa się z ponad 1800 elementów. Jeśli chodzi o funkcję, no to tą główną już widzieliście. Tutaj popychając ten element z tyłu wypuszczamy podwozie. Jak widzicie, utrzymuje się na tych kołach bardzo stabilnie. Oczywiście ze względu na to, że jest to oparte na amortyzatorach, to jak mocniej dociśniemy, no to te koła nam się schowają. Umieszczanie na podstawce jest banalnie proste. Wystarczy tutaj tylko trafić w te otwory. Bardzo podoba mi się ten model teleskopu Hubble'a. Jestem pod dużym wrażeniem, że te wszystkie złote i srebrne elementy wyglądają tak dobrze, że nie ma tutaj żadnych zacieków. Szkoda tylko, że baterie słoneczne nie obracają się, więc nie możemy ewentualnie je przepiąć w ten sposób. Czyli tak naprawdę możemy zmienić położenie o 90 stopni. Dodatkowo mamy otwieraną pokrywę apertury. No i jeszcze otwieraną antenę. Teleskop po odpięciu baterii słonecznych możemy zapakować do Discovery. Dodatkowo mamy jeszcze jedną tutaj podstawkę, którą umieszczamy sobie tutaj i możemy w ten sposób wyeksponować sobie teleskop.
A, jeszcze do pełni szczęścia brakuje mi zadrukowanej szybki, żeby wyglądała tak jak w prawdziwym promie kosmicznym. Teraz zauważyłem na podłodze, że mam tutaj płaską czwórkę i zastanawiałem się, skąd ona mi tutaj odleciała. Więc ją tutaj od razu umieszczam. I tak to powinno wyglądać. Pewnie część filmu się nagrała bez tej czwórki. Podsumowując, kolejny bardzo udany zestaw zaprojektowany przez Michała Skorupkę. Moim zdaniem świetny stosunek jakości do ceny. I jak zawsze czekam na Wasze komentarze, co Wy sądzicie o tym zestawie. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.